Programy takie jak ten mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Dołącz do tego grona na patronite.pl/Czaban robi raban. Jeżeli cenisz moje dziennikarstwo, możesz postawić mi kawę na portalu Buy Coffee. Linki znajdziesz w komentarzach do tego wideo. Dziękuję za wsparcie Fundacji Wolno Nam, Joannie Klimowicz oraz agencji Video Brothers. Napisy do materiałów wideo na kanale Czaban robi raban tworzy Fundacja Technologie dla Ludzi. Twórca kanału Czaban robi raban, nagrodzony diamentem Patronite i wyróżnieniem Fundacji Polkul. Piotr Czaban, dziennikarz, obywatel roku 2023. Tytuł przyznany przez Towarzystwo Dziennikarskie za odwagę, wytrwałość i bezkompromisowość. Dobry wieczór wszystkim. Czaban robi raban na żywo. Dlaczego mamy spać, skoro tyle się dzieje w naszym pięknym kraju? Kamiński, Wąsik na wolności, Mirek Miniszewski, przyjaciel mój z Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego, przed momentem zadzwonił do mnie, żeby podzielić się refleksjami na temat tego, co się dzieje dookoła nas. No mówię, Mirku, co będziemy tutaj rozmawiać tylko między sobą przez telefon? Niech nas posłuchają miliony, dlatego jesteśmy tutaj razem. Cześć, Mirku. Słyszymy się? Ja cię, Piotrek, nie słyszę. Mirek mnie nie słyszy, ale ja Mirka słyszę, wy też słyszycie. Słyszycie na komputerze? O, dobra, jestem. Dobra, jesteśmy, tak, bo w Charkawiczach, tam gdzie Mirek żyje, pod białoruską granicą, są bagna, są roztopy. Wszystko dzieje się wolniej, Mirek jest dalej od cywilizacji, ale wciąż bacznie obserwuje tę naszą rzeczywistość. Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik, byli szefowie MSWiA zarządów Mateusza Morawieckiego i Zjednoczonej Prawicy, raz siedzą w więzieniu, po jakimś czasie wychodzą, bo ich kolega Andrzej Duda ułaskawia po raz kolejny, przyciska, przytula, mówi o nich jako o bohaterach, a my z naszej perspektywy wiemy, ja to mogę powiedzieć w swoim imieniu, że ci panowie, którzy wyszli z więzienia, mają tak naprawdę krew na rękach. Krew na rękach ludzi tych, którzy umarli na pograniczu polsko-białoruskim. To jest jeden tylko wycinek z tego, z ich dokonań. I za pierwszego PiS-u i za tego mają na swoim sumieniu znacznie więcej, o czym nie tak dawno mówił Tomasz Kaczmarek, znany jako agent Tomek, były podwładny współpracownik Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, który pracował na rzecz jednej konkretnej partii, który wrabiał ludzi niewygodnych dla władzy PiS-u, a teraz chce być świadkiem koronnym, agent Tomek, i sypie swoich dawnych kumpli, którzy właśnie wyszli z więzienia. I jak słyszę w telewizji Republika, Mariusz Kamiński miał powiedzieć, że Tusk ich dehumanizuje. Okej, to tyle gwoli wstępu. Mirku, tytuł naszego programu przed momentem nadany przez ciebie, ale całkiem trafnie: żyjemy w chaosie. Czy możemy być pewni tego, co jutro zrobimy? Czy Mirku, chciałbyś też tak robić, co ci przyjdzie do głowy? Jak czasami mówisz, każdy z nas ma w sobie faszystę i jak ten faszysta się odezwie w kimś z nas i zrównamy z glebą wszystko dookoła w promieniu kilku kilometrów, to możemy się czuć bezkarni, bo na przykład będziemy mieli kolegę prezydenta? Na tym to polega? No, pewnie w dużym uproszczeniu można by tak powiedzieć, ale ja bym chciał, wiesz co, chciałbym tak przez moment, pozwól, że będę tutaj nudnym filozofem i chciałbym wejść na tak zwany metapoziom. Przyjmijmy dla potrzeb tej rozmowy, że rzeczywiście Kamiński i Wąsik nic nie zrobili, że są niewinni. I wchodząc na ten poziom, patrzymy teraz na państwo i powiedz mi,
czy też nie wiem, może ktoś mnie ma powiedzieć, skąd ja mam to wiedzieć? Przecież jak widzimy tą z początku, jak ona wygląda, jak ona trwa, to przecież to jest, że mamy dziesiątki wzajemnie uczących się opinii prawników, ekspertów. Każdy mówi, co chce, każdy mówi co innego. Każdy dla potrzeb środowiska, które reprezentuje, może z tej opowieści stworzyć taką historię, jak mu się tylko podoba. Przecież ten biedny człowiek, który przed telewizora, skąd on ma to wszystko wiedzieć i rozumieć? Komu on ma zaufać? Słuchaj, to jest dokładnie tak samo, jak było w czasie pandemii. Ja pamiętam, jak była pandemia, ja sobie robiłem taką listę, które rząd wygadywał, wypisywał w prasie na temat pandemii, że maseczki są potrzebne, że nie są potrzebne. Jednego dnia okazywało się, że rano były i konieczne, wieczorem już było inaczej, były niepotrzebne i niekonieczne. Tak samo ze szczepieniami. Przecież ten człowiek, który siedzi, skąd on ma to wiedzieć? I teraz państwo, które powinno na tym takim prawa funkcjonować jako coś, na czym oprzeć, takie nie jest, bo przecież to prawo nie działa. Skoro każdy może sobie wyznaczać taką opinię, jaka mu się podoba i każdy może mówić w ogóle, że może ignorować decyzje sądów, że dwa sądy w tym samym budynku wydają dwie sprzeczne opinie. Ja patrzę na to i po prostu się zastanawiam, jak o tym wszystkim myśleć, jak do tego podejść, a w końcu warto by ludziom też powiedzieć, na czym polega w ogóle akt łaski, bo z tego, jak ja rozumiem akt łaski, jak pamiętam moje zajęcia z prawa i też to, jak się tym interesowałem, to akt łaski nie jest, nie dotyczy tego, że prezydent, czy też inna głowa państwa, która ułaskawia taką osobę, ona twierdzi, że ona jest niewinna. Ona po prostu w oczach prezydenta jest osobą, która zasługuje na takie złagodzenie kary z uwagi na pewne czynniki ważniejsze niż czyny, które popełnili. Ten akt łaski mówi, że ktoś jest niewinny, tylko że z uwagi na pewne wyższe racje, na większe dobro, takiej osobie należy darować karę i spowodować jej zatarcie w aktach, żeby mogła dalej funkcjonować w społeczeństwie. Natomiast prezydent nie jest sądem i nie może podejmować decyzji, że ktoś jest winny czy niewinny. Nawet jeżeli on sam uważa, że oni są niewinni, to on nie powinien tego mówić publicznie, ponieważ w ten sposób sprawia, że następuje chaos w sądownictwie, ponieważ okazuje się, że możemy sobie kwestionować wyroki sądów i możemy robić sobie, co chcemy. To jest wprowadzanie ludzi w błąd tym aktem łaski, bo to jest tak, jakby ludzie rozumieją to tak, że prezydent jest ostateczną instancją sądowniczą, a on nie jest instancją sądowniczą. Akt łaski dotyczy wyłącznie darowania kary z uwagi na wyższe racje. To jest tak samo, jak kiedyś były, teraz tego już nie było od wielu lat, ale kiedyś były popularne tak zwane amnestie. Tam z okazji wyborów, czy różnych tam przyjemnych okoliczności historycznych władze organizowały tak zwane amnestie, czyli darowanie ludziom kary. Wtedy ludzie wychodzili masowo z więzienia, bo to był taki prezent od władzy dla ludzi, że po prostu darowali im te kary. Też był to sposób na przewietrzenie więzień. Natomiast to nie było mówione, że oni są niewinni i ich wypuszczamy. W ogóle uważam, że na najwyższym poziomie to akt łaski jest takim archaicznym przeżytkiem realnych z czasów, kiedy głowa państwa, czyli król, posiadał władzę absolutną i on sobie mógł według swojego widzimisię uznawać winę lub bezwinę, kogo chciał. Mógł sobie skazywać na śmierć, mógł sobie ułaskawiać. I to jest taki przeżytek tego feudalnego
świata, którego już nie ma. No właśnie chciałem powiedzieć, Mirku, że nie, ten świat jest. Ja to właśnie tak chciałem wejść w słowo i powiedzieć, że ja sam czuję się, jakbyśmy żyli teraz w średniowieczu i taki król monarcha Andrzej Duda tym kciukiem do góry mówi, nie, to są bohaterowie, no wypuszczamy. To są igrzyska, to jest jak na filmie Gladiator. Dokładnie. Siedzi Komodus na trybunie w Kolumbii, gawieć wyje i według emocji, które posiadają w danym momencie, mówią Maximus, Maximus, the merciful, że Maximus w tym filmie, że on zasługuje na życie, a chwilę przedtem inny walczy. Tak jakby robimy igrzyska, u ludzi emocje i potem patrzymy na sondaże. Słowo klucz, sondaże, słowo klucz. Politycy co robią? Oni puszczają przez media chaos w państwo i patrzą na sondaże. I według tego ustawiają swoją politykę. Przecież w ten sposób myślący człowiek wie, że władza to jest coś, czemu absolutnie nie można, wręcz nie wolno ufać, bo to z definicji jest... Rząd po prostu z definicji kłamie i manipuluje. Jak mamy ufać temu państwu? Potem wyjść w ten świat i w nim funkcjonować. Ja tutaj mówię, tu zostawmy na chwilę PiS, Platformę, te wszystkie spory polityczne, spójrzmy na to z takiego poziomu zewnętrznego. Skąd mamy wiedzieć, że w naszym przypadku prawo będzie działać? Skąd mamy wiedzieć? Znaczy, my wiemy, że to prawo nie działa w naszym przypadku. No też to sprawia potem, że potem władza ma pretensje, że nie wykształca się państwo obywatelskie, potem są narzekania, że tworzą się szare strefy, że ludzie organizują się sami, że tworzą się jakieś struktury, które działają równolegle do państwa, ponieważ nasze doświadczenia władzą pokazują, że idziemy do nich w absolutnej ostateczności. Wiesz, na takim najbardziej podstawowym poziomie ja miałem styczność z władzą 3 dni temu. Zasypało nas tutaj, na naszej wiosce. Ja się z tego cieszę, że ja jestem trochę odcięty do świata, że świat do mnie nie dochodzi, bo przynajmniej ja mam spokój, wiesz? Czyli nikt nie jeździ, tu nikt do mnie nie przychodzi z informacjami zimą, tu internet nie działa, nie mogę tych wiadomości nieraz czytać, ja się cieszę. Ale tak nas zasypało tutaj, nawiało takie zaspy, że ja po prostu nie mogłem wrócić do domu. I ja, siedząc po ciemku, pośrodku dokładnie niczego, próbując, samochód unieruchomiony kompletnie, nie wiem, co mam zrobić, robi się ciemno, wiatr wyje coraz bardziej, ten śnieg z deszczem. Zadzwoniłem do gminy i zapytałem, jak tutaj wygląda sytuacja, czy to będzie jakieś odśnieżenie, czy co? I słuchaj, zostałem wręcz wyzwany. Po prostu pani w gminie po prostu mnie wyzwała. A czego pan do mnie dzwoni? Co pan ode mnie chce? To jest pana problem, a nie mój. Dlaczego pan do mnie dzwoni? Mówię, a do kogo mam zadzwonić? I w końcu wiesz, co zrobiłem? Zadzwoniłem na policję i powiedziałem tak, na 112. Informuję, że zostawiam swój samochód na środku drogi po to, żeby nie było sytuacji, żeby ktoś nie myślał, że ja umarłem albo że porzuciłem to auto. Ja po prostu informuję, że samochód mój o numerze takim rejestracyjnym zostawiam na środku drogi do domu. Jak potem ktoś przyjedzie, to żeby wiedzieli, że to mój samochód. I ten policjant tak się przejął moją sytuacją, że on zadzwonił w moim imieniu do powiatu i do mnie odzwania i mówi: Panie Mirku, ja dzwoniłem, bo chciałem panu jakoś pomóc, bo ja sam mieszkam na takiej wiosce i wiem, jak to jest. Mówi, ale wie pan co, tam już w powiecie mają fajrant, jeszcze tam już nikt nie odbiera. Ja mówię, aha. I co zadziałało? Zadziałało to, że poszedłem kilometr do sąsiada. Sąsiad wziął wielką ładowarkę i z dużym trudem mnie odkopał. Dałem mu na paliwo, bo taka ładowarka dużo pali. Kosztowało mnie to 100 zł i wyjął mi ten samochód. I po prostu ja wiem, że tutaj w takich warunkach jest jak na dzikim zachodzie. Po prostu musimy być sami szeryfami swoich spraw, ponieważ nikt nam w niczym nie pomoże. I to samo przecież funkcjonuje w przypadku
kryzysu humanitarnego na granicy, tak? Przecież my tutaj stworzyliśmy sobie rzeczywistość, w której wyręczamy państwo dokładnie we wszystkim, bo wiemy, że w żadnej kwestii, począwszy od humanitarnego traktowania ludzi, aż po organizowanie pogrzebów, wszystko jest na naszej głowie. No właśnie, to jeżeli mogę wtrącić, bo dzisiaj miałem przyjemność rozmawiania z dziewczynami z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, bo Helsińska Fundacja przygotowuje taki raport, robi badanie na temat tego, jak państwo działa czy nie działa, jak wyglądają te poszukiwania zaginionych, zmarłych na pograniczu, organizowanie pogrzebów, kto to i jak robi. I dziewczyny próbowały też rozmawiać o tym z wieloma innymi aktywistami i w zasadzie mówiły, że każdy kierował do mnie. To nasze spotkanie dzisiejsze miało trwać godzinę mniej więcej, trwało 3 i tylko jak gdyby zaczęliśmy ten temat. Jedną z dziewczyn to była Katarzyna Czarnota, drugą Dorota, to prawniczka, która chyba na co dzień mieszka w Niemczech. I ja opowiadałem, jak jeszcze zanim powstał POP, jak wyobrażałem sobie, że jeżeli chodzi o zmarłych, o zaginionych, że z jednej strony i może Grupa Granica i Ocaleniem dysponują środkami, siłami, pomysłem na to, jak przeczesywać te podlaskie lasy. Sam zresztą podczas pierwszej zimy trwania tego kryzysu z roku 2021 na 2022 dzwoniłem zarówno i do Grupy Granica, i do Ocalenia, sugerując, że przydałyby się takie poszukiwania, no bo nie o wszystkich na pewno zmarłych wiemy. Wydawało mi się, że to jakoś działa. Nie działało. Później pojawiła się rodzina pierwszego zmarłego, która grubo miesiąc od jego śmierci, kiedy wiadomo było, kim jest zmarły. Chodzi o Ahmeda z Kurda irackiego. Kiedy dzień po jego śmierci Mariusz Kamiński zwoływał konferencję prasową i starał się wmówić ludziom, że Ahmed umarł, bo Białorusini dali mu jakieś narkotyki, takie tabletki, po zażyciu których miał umrzeć na terenie Polski. Okazało się to kłamstwem, nieprawdą. Ahmed, jak wykazała sekcja zwłok, zmarł z wychłodzenia, o czym już Mariusz Kamiński nie poinformował Polaków, zostawił ich z tym kłamstwem. I rodzina, mimo że polski system sprawiedliwości znał dane zmarłego, nie potrafił polski wymiar sprawiedliwości skontaktować się z bliskimi, z matką i po prostu rodzina odnalazła mnie i jak gdyby ja zająłem się tym tematem i tak krok po kroku wchodziłem w to wszystko, orientowałem się, jak wygląda praca służb, a raczej może jak nie wygląda. Spotkałem na swojej drodze życzliwego policjanta, z którym wiele udało się zrobić, ustalając tożsamości zmarłych, kontaktując się z bliskimi, wspólnie później tutaj tworząc Podlaskie Ochotnicze Pogotowie Humanitarne, angażując się tutaj już grupowo w te poszukiwania, w pomoc rodzinom zmarłych, w organizację pogrzebów. Już to mieliśmy w siebie. I ta prawniczka Dorota, no tak, która na co dzień w Niemczech gdzieś funkcjonuje, mówiła, że rozmawiała z aktywistami z wielu granic europejskich, pytając ich, jak to wygląda w ich przypadku. I mówiła, że aktywiści tamci zazwyczaj się odbijali od ściany, nie udawało im się zrobić tego, co udało się nam tutaj zrobić. Ale my to cały czas robiliśmy. Tak, ale to my, nie państwo. Ale wiesz, dlaczego nam się udało? Ale wiesz, dlaczego nam się udało, tobie się udało? Ponieważ jesteśmy upierdliwi jak muchy te końskie, które latają i ku tego konia tak długo, aż po prostu zwróci uwagę. Dla naszej upierdliwości to się wszystko dzieje, a nie z uwagi na to, że ktoś to chce robić. Po prostu ty chodzisz i tak długo tam mędzisz, aż po prostu ktoś już nie chce cię dłużej i ci to załatwi, żeby już tylko więcej ciebie nie widzieć. Wiesz, ja myślę, że uważam, że najmądrzejszym człowiekiem w polskiej historii był Jerzy Urban. Bo on jeden powiedział, jak to jest. I pamiętam, jak on w latach 80. był rzecznikiem rządu i on powiedział takie słynne zdanie: rząd się sam wyżywi. Ponieważ ja odnoszę takie wrażenie, że rząd istnieje wyłącznie po to, żeby być dla samego siebie. Rząd
I nie mówię tutaj o Polsce. Rząd to jest rodzaj pasożyta, który udaje, że organizuje, a tak naprawdę zapewnia sobie przetrwanie. Krzysztof Szymkowicz, tylko może się odniosę do komentarzy. Krzysztof Szymkowicz, znany jako Busio, gitarzysta zespołu RF Bracha, z którym miałem przyjemność grać, też prawnik z Bielska Podlaskiego, pozdrawiam cię Krzyśku, pisze: Kamiński podobnie jak nasz pop, kłamie jak tylko wydaje dźwięk. Karol Cichocki pisze: super, cieszę się, że rozmawialiście. Jesteś najważniejszą osobą w tym temacie, Mirku, to na pewno do ciebie. Też witają nas inni widzowie: Mariola Szwarc, Beata Ostrowska, Ewa Trojanowska. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie i na YouTubie, i na Facebooku. Przechodzimy do Mirka. Wielu ludzi to dokładnie wie, o czym ja to piszę. Po prostu wszyscy jesteśmy w tym kraju dysydentami. Każdy, kto ma trochę rozumu w głowie i trochę myśli, to po prostu jak tylko kończy te 4-5 lat i idzie do szkoły, to w pierwszym dniu pójścia do szkoły, jak się ma te 6 lat, to myślące dziecko zostaje dysydentem i anarchistą. Ponieważ tego nie da się inaczej przyjąć. Nie da się, ale jak tutaj mówiliśmy Proszę. Ja chciałbym wrócić, bo ja pamiętam w zeszłym roku ten marsz na rzecz, ten marsz serc, ta nadzieja ludzi, że my teraz, mamy odsunąć ten rząd od władzy i teraz nastanie nowy początek i przyjdzie Donald Tusk, jak ten rycerz na białym koniu wkroczy, pomoże nam, zaprowadzi porządek i myśmy w to jak głupki po prostu wierzyli. A nie przesądzając o tym, czy PiS jest winny, czy nie jest winny, ten rząd robi dokładnie to samo, co każdy inny rząd, czyli wyżywia się sam i organizuje rzeczywistość tak, żeby im to pasowało pod sondaże, które non-stop są robione, żeby patrzeć, jak opinia publiczna działa. A ponieważ większość populacji na świecie, i to wiemy, już Seneca o tym pisał 2000 lat temu, że większość populacji to idioci i to do nich jest skierowany po prostu cały przekaz, a nie do nas. Bo mnie to obraża. Mi obraża to mój rozum i moją inteligencję, jak ja to wszystko widzę. Powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Kilka dni temu, przypomnij, jak nazywał się ten pan wiceminister, który użył tego pięknego określenia o wywózkach? Maciej Duszczyk. Duszczyk. Zrobił coś, co po prostu sprawiło, że mi ciary przeszły po plecach, bo po prostu zobaczyłem, jak akcja faszystowska, która jest wpisana chyba w kondycję europejską w ogóle, że po prostu faszyzm taki, to jest, wydaje mi się, że faszyzm to jest jakieś takie podglebie w ogóle całej Europy i białego świata, jak to pięknie wychodzi w czasach kryzysu, bo jak to się ktoś ładnie powiedział, że liberalizm w czasach pokoju to wolna gospodarka, a w czasach kryzysu to faszyzm. Powiedział tak ładnie, Poczekaj, Mirku, na chwilę się zawieśmy, bo to, co powiedział, niech on powie sam. Wypuszczam fragment wypowiedzi profesora Macieja Duszczyka, wygłoszony przez niego w Radiu Tok FM i zapewne do tej jego wypowiedzi chciałbyś się odnieść. Moment, za moment będzie dźwięk. Jeszcze łyk wody, jeżeli chodzi o Mirka. I już słuchamy profesora Macieja Duszczyka, wiceministra MSWiA w rządzie Donalda Tuska. Pushbacki z wywózki, czy według mnie nadal cały czas zawrócenia, nawet przymusowe zawrócenia, a są to jednak zawrócenia, się skończyły wtedy, kiedy zamkniemy szlak. Jeżeli szlak jest otwarty, to zawsze może do tego dochodzić. To jest doświadczenie ze szlaku śródziemnomorskiego, jednego czy drugiego, czy to jest z bałkańskiego. Czy odpowiedz na pytanie, co z pushbackami, i wiemy, co się kryje za tym słowem, to jaka jest krótka pana odpowiedź? Co planujecie z nimi robić? Kontynuować czy nie? Jeśli chodzi o zawrócenia w tym momencie, one będą dokonywane w tych sytuacjach, w których dokonywane są w sposób etyczny, bezpieczny i w takiej sytuacji, w której to zagrażałoby to bezpieczeństwu Polski. Nie zagrażałoby to bezpieczeństwu Polski. A więc to jest absolutnie kluczowe. Kluczowe. Mówił o humanitarnych, etycznych pushbackach, ale też, no właśnie, etycznych, humanitarnym zawracaniu. Niech mi chodzi o język. To jest tak
piękne po prostu w naszej tradycji, że my tak pięknie potrafimy tą rzeczywistość tego całego zła, które dzieje, tak pięknie oswajać za pomocą języka. To, co zrobił pan profesor Maciej Duszczyk, to jest żywcem wzięte z III Rzeszy. Proszę się nie obrażać, panie profesorze, ale jak pan sobie zajrzy do źródeł, to dokładnie tak jest. Kiedy hitlerowcy postanowili, że stanowią dla nich zagrożenie, to postanowili ich po prostu eksterminować. Tylko że Niemcy, jako ten najwyższy rodzaj kultury europejskiej, oni byli estetami. To nie mogło być tak chaotycznie, tak brzydko. W związku z czym oni nazwali jak Żydów pakowali w wagony i wywozili do obozów koncentracyjnych, to oni użyli określenia ewakuacja. A kiedy już byli w komorach gazowych, to nie używano słowa gazowanie, tylko specjalne traktowanie. I tak to w dokumentach funkcjonuje. I tutaj widzę ten zabieg. Mnie jako filozofa, jako naukowca, który zajmował się problematyką Holokaustu, to po prostu bije po głowie jak młotkiem, bo oczywiście to jest inna skala, tak? Nie porównujmy skali, ale to jest dokładnie ten sam zabieg, kiedy dziennikarka używa pushbacki, wywózki, a on mówi zawracanie, zawracanie. Jakie zawracanie? Zawracanie to jest wtedy, kiedy ja wychodzę z domu i zapomniałem portfela i mi moja partnerka woła: wróć, bo nie wziąłeś portfela. A to nie. Ale zauważmy analogię z tym, co mu robi Putin. Co robi Putin z Ukrainą, nazywając wojnę, ludobójstwo w Ukrainie operacją specjalną. Tak. Bo białemu człowiekowi się wydaje, że jak on coś powie i nazwie, to tak jakby się już stało. Że mamy takie wrażenie, że język to jest jakaś magia, która zmienia rzeczywistość, że my coś nazwiemy, tak jak pan prezydent Duda powie, że Kamiński i Wąsik są niewinni i to już się stało, bo on to powiedział. To jest takie myślenie magiczne. To obraża mój rozum. Przecież to jest tak straszne po prostu. Używanie takiego języka, takie przeinaczanie faktów, to jest po prostu coś przerażającego. Jakie zawracanie? Czy pan Duszczyk nie ma świadomości, jak to tutaj wygląda w praktyce? Czy on w jakikolwiek sposób odnosi się do tych relacji, które od 2,5 roku płyną z tego miejsca? I powtórzę to jeszcze raz, do znudzenia. Ja jako aktywista w ogóle starałem się nie odnosić do spraw politycznych. Ja po prostu widziałem ludzi w lesie, którzy potrzebują pomocy i tylko to mnie interesowało. I przywołam ten przykład jeszcze raz. Funkcjonowaliśmy jako ratownicy i używam tej analogii do TOPR-u w tym względzie, że mamy czasami taką sytuację w górach, że czasami o tym media piszą, że jakaś dziewczyna w sukience i w szpilkach poszła na Giewont albo na jakąś inną górę, pogoda się zmieniła, spadł śnieg. I teraz dostaje TOPR informację, że jest taka sytuacja, oni tam jadą i oni sobie mogą myśleć o tej dziewczynie, co chcą, ale oni mają ją sprowadzić na dół. Oni nie pytają, czy ona wiedziała, że spadnie śnieg, czy ona miała świadomość, że góry są niebezpieczne, jest uczciwa, czy nieuczciwa, czy ona ćpa, czy nie ćpa, czy to w ogóle na pewno jest kobieta, bo może to jest facet przebrany. Nie interesuje to. Ratownik ma ratować ludzi. I kiedy ktoś używa pojęcia, kiedy my wiemy, że to się kończy śmiercią w pewnych przypadkach, że to jest zagrożenie życia, to jest zaklinanie rzeczywistości i zmienianie języka jako tworzenie gruntu pod nieludzką politykę. Ja w tym momencie, kiedy pan Duszczyk to powiedział, ja w tym momencie wycofuję całe poparcie dla nowego rządu. Ja jestem w radykalnej, totalnej opozycji w tej chwili. Nie akceptuję takiego sposobu mówienia, używania pojęć i takiego traktowania ludzi po prostu, bo to jest traktowanie mnie po prostu jak idioty. Ja się na to nie zgadzam. Podobnie. Odechciewa się żyć po prostu żyć w takim kraju, kiedy widzi się, że ludzie, którzy jeszcze kilka miesięcy temu mieli usta pełne frazesów, mówienia o dobru, o przywracaniu porządku, kiedy dochodzą do
władcy zaczynają robić to samo, to po prostu ja czuję obrzydzenie. Mirku, tutaj nic nie chcę. Widzowie piszą, tak jak Marlena Fatyga, panie Mirku, pan to zawsze tak celnie i uczciwie ponazywa. Dziękuję. Krzysztof Szymkowicz, Busioł, Krzychu, dziękuję, że jesteś. Napisał, podobnie Kurski powiedział, że disco polo to muzyka. Mirek celnie mówi. Sirwan Homany też pozdrawiamy. Salam alejkum, witam wszystkich moich przyjaciół w Polsce. Tak samo robiła Michalska, i inni, Bariera, na druty kolczaste. Tak. Bo jedynym miejscem, gdzie można w ten sposób bawić się językiem, to jest literatura. Można sobie w poezji, w książkach można się bawić językiem. W prawie i polityce język musi być językiem protokolarnym, czyli musi wyrażać pewne rzeczy uczciwie i prosto. Ale nie w polityce. W prawie tak, a w polityce okazuje się, że wszystkie chwyty są dozwolone i można czarować rzeczywistość tak, jak mówisz, po to, by sondaże sprzyjały konkretnej partii. Zatem bo dzisiaj... musi wyrzucić po prostu. Zatem dzisiaj Kamiński i Wąsik, dla prawicy to męczennicy, niemalże święci. Chyba ta religia smoleńska zostanie zastąpiona religią, gdzie trzeba będzie, nie wiem, oddawać cześć Kamińskiemu i Wąsikowi, bo to oni walczyli z tą korupcją, z tymi przestępcami, a siedzieli w więzieniu krócej niż Ewa, która na 20 dni trafiła do aresztu, będąc mając zarzuty. Na dobrą sprawę, my jako obywatele, my nie mamy wiedzy, co tam naprawdę się wtedy stało z tą aferą gruntową. Dlatego potrzebujemy sądów, który oceniając materiał dowodowy mówi, jak się rzeczy mają według dowodów, bo nawet sąd, to czasami tak pięknie w amerykańskich filmach jest, że sąd wydaje wyrok oceniając fakty ponad wszelką wątpliwość. W polskim i europejskim systemie prawa tak nie jest. Sąd nie wydaje decyzji o prawdzie. Sąd wydaje wyrok w oparciu o materiał dowodowy. Jeżeli sąd w oparciu o materiał dowodowy określił, że sytuacja wygląda tak i skazał tych ludzi, to jest jeszcze do zaskarżenia w różnych instancjach, ale ostatecznie sąd się o tym wypowiada, a nie politycy, ani my. Po to potrzebujemy prawa, żeby dostawać jasną informację, że jak ja kogoś skrzywdzę, to sąd wyda w oparciu o materiał dowodowy wyrok i zostanę ukarany albo nie zostanę ukarany. I tylko wtedy może ten system funkcjonować. Jeżeli on nie funkcjonuje, to on jest kompletnie niepotrzebny. A będzie funkcjonował? Ale wyobrażasz sobie, jakie to ma konsekwencje, to co się teraz dzieje? Każdy będzie mógł przyjść i zakwestionować wszystko. Trudno jest w polityce posługiwać się... Tutaj czytam komentarz Krzyśka. Ja nie... No przepraszam, okej. Dobra, Mirku, mów. Nie, bo ja na przykład nie wiem, czy to, co koalicja czy nowy rząd zrobił z telewizją, było rzeczywiście legalne. Ja nie jestem prawnikiem. Chodzi mi o to, że jeżeli się robi pewne rzeczy w ten sposób, to się otwiera furtkę do tego, tworzy się precedens, że każdy będzie mógł, znaczy, że jeżeli ja mogę dziś wejść, mogę przyjść do ciebie do domu i powiedzieć, słuchaj, to jest mój dom. Ale też jeżeli mówimy już o tych mediach, o jak to nazywa prawica poszkodowana, ci, którzy odeszli do opozycji, o zamachu na media, to moim zdaniem to trochę była pokazówka dla elektoratu rządzącej koalicji w Polsce, ponieważ zostały sprzątnięte z TVP głównie twarze te, które kojarzone były bezpośrednio z władzą, której już nie ma. Ogórek, Rachoń, Pereira, Adamczyk. Ich nie ma. Z nimi była ta walka. Ale jak słyszymy, w TVP pozostała masa ludzi, która uczestniczyła w tym aparacie szczucia, w tym aparacie propagandy pisowskiej. Oni nadal są w telewizji i ci nowi reporterzy, dziennikarze, którzy przyszli chociażby do programu 19:30, po jakimś czasie zaczęli zwracać uwagę, ale dlaczego my pracujemy z wydawcami, z producentami, z operatorami, z montażystami, którzy robili propagandę pisowską, która doprowadzała do wielu tragedii i na pograniczu, i w Gdańsku,
Gdańsku, przypomnijmy śmierć prezydenta Adamowicza. To wszystko była eskalacja tej nienawiści i ci ludzie, którzy też tam z tylnego czasami siedzenia, może mniej widoczni, robili tę propagandę, oni nadal są już w tej nowej TVP. Ja zdawałem sobie sprawę, że tak to będzie wyglądało i między innymi dlatego odmówiłem angażu do TVP, bo taką propozycję dostałem. Ale przypomnijmy też to, co się dzieje też na naszym takim podwórku podlaskim w oddziale TVP Białystok, gdzie nie tak dawno, bodajże to był dzień po pogrzebie, Mirku, w którym uczestniczyliśmy, Somalijczyka, Abdullaha, też przyjechali politycy, ci, którzy pamiętają o pograniczu, pamiętają o prawach człowieka, między innymi Janina Ochojska i zaprzyjaźniona też ze mną chociażby restauracja Fanaberia, pozdrawiam Sławka Dronia i jego małżonkę Lucynę, opublikowali zdjęcie sprzed swojej restauracji i na tym zdjęciu była widoczna Janina Ochojska i dziennikarka z oddziału TVP Białystok. Sławek był zachwycony, że przed Fanaberią, czy tam Fanaberii, TVP przeprowadziła wywiad z Janiną Ochojską, zapewne też o granicy. Ale co się okazuje? Ta sama dziewczyna, która przeprowadzała wywiad z Janiną Ochojską, nadawała do TVP Info w czasie trwania tej zbrodni na pograniczu swoje relacje, uwiarygadniając tę pisowską wersję tego, co tutaj się działo i nadal dzieje. I ta sama osoba... Bo to są ludzie bez kręgosłupów moralnych, to są ludzie, którzy są tak bardzo wyprani jakby ze wszelkiej prawości, z jakiegokolwiek myślenia, że oni zrobią wszystko po prostu, żeby utrzymać się na tych stanowiskach. I dla niej to nie ma znaczenia, co ona mówi. Ona po prostu mówi to, czego się od niej oczekuje i tak funkcjonuje. I potem się dziennikarze dziwią, że w rankingu prestiżu zawodów zawód dziennikarza jest poniżej takich zawodów jak śmieciarz, sprzątaczka, hydraulik, ten, który bo to są zawody, które szanujemy z uwagi na to, że oni radzą sobie z trudnymi rzeczami. Dziennikarz jest na samym końcu. Ja mam taki odruch i wielu ludzi ma to samo, że jak widzi dziennikarza, to pierwsze co ma ochotę to uciekać. Dziennikarz to jest człowiek, to jest ten człowiek, przed którym przestrzegali nas rodzice. Nie mówię o wszystkich dziennikarzach, mówię ogólnie o zjawisku. Wiem, że są uczciwi dziennikarze, którzy chcieliby funkcjonować normalnie, ale dobrze wiesz, że jeśli ktoś nawet ma jakiś uczciwy temat, to po prostu mu tego się nie dopuści, bo jest logika dziennikarza i jest logika właścicieli tego medium i te media nie puszczą czegoś, co będzie sprzeciwiało się polityce tej, którą te media prowadzą. Ale też jeżeli chodzi o te media i o działanie takie etyczne, dziennikarskie i te duże media, które szczycą się tym, no przecież takie BBC, taki wzorzec dziennikarstwa. Zawsze jak mówimy, że w Polsce zbudujemy dobre publiczne media, no to podajemy za wzór brytyjską BBC. I co się okazuje? Ja sam się przekonuję na własnej skórze, że BBC potrafiło wykorzystać moje nagrania, nie podpisując mnie jako autora. Gdy zapytałem producenta programu, dlaczego nie podpisaliście, no ale o co ci chodzi? Maszyna do podpisywania się zepsuła. A przez cały dzień ten sam człowiek dopytywał mnie, dociskał, a skąd te filmiki mam, a jak to, aby na pewno, bo wiesz, bo my jesteśmy BBC, musimy wszystko super sprawdzić, zweryfikować. Guardian zrobił to samo. Zescreenował moje ujęcia, zamazał mnie jako autora tego ujęcia i podpisał, że to jest jakieś prywatne archiwum jakiejś rodziny. Mimo, że wyraźnie widzieli, że to był screen z mojego Facebooka, gdzie było moje zdjęcie, mój podpis. Także i polskie media robiły też podobnie. Też interweniowałem nawet w dawnej mojej redakcji TVN24. Na szczęście szybko zareagowali. Sam jestem tym dziennikarzem, ale zawsze uważam, że po pierwsze, no jak to może banalnie brzmi, infantylnie, ale zawsze po pierwsze człowiek, a my tymi dziennikarzami, tymi pisarzami, rzemieślnikami, medykami, księżmi jesteśmy później. Na początku jesteśmy ludźmi. Ale dziennikarstwo ma tylko wtedy sens, jeżeli ono analizuje i przedstawia fakty lub przynajmniej coś, co jest najbardziej do faktu zbliżone, bo
Wiadomo, że z faktami to jest problem, bo każdy może mieć różną ocenę, ale właśnie dziennikarstwo z założenia było czymś, co miało ludzi informować. Natomiast to nie działa, ale tak jakby kiedy sobie myślę o tym wszystkim i kiedy patrzę na przeszłość i widzę, jak takie rzeczy w historii się kończyły, ja myślę, że w ogóle nasz świat, ten świat białego człowieka Europy, on nie ma szans przetrwać. Dlatego, że od Londynu po Moskwę jesteśmy społeczeństwem i społeczeństwami, krajami totalnie zdemoralizowanymi i my jeszcze utrzymujemy te formy wysokiego poziomu życia, tego łudzimy się, że tą technologia i kultura, którą stworzyliśmy, ma jakąś wartość, ale to przeminie, tak jak Cesarstwo Rzymskie przeminęło. Po prostu przeminęło, bo było tak zepsute, było tak zdemoralizowane i tak po prostu było przez polityków między innymi zniszczone, że tam nie było co ratować. I tutaj przyjdą inni ludzie na to miejsce, bo przestrzeń nie znosi próżni. I my nie mamy szans przetrwać. Biały człowiek nie ma szans przetrwać, bo jest tak zepsuty i nie mamy, nawet ta garstka uczciwych ludzi nie ma możliwości zrobić na większą skalę nic. Możemy robić w małej skali, w naszym otoczeniu, możemy coś próbować, albo możemy po prostu, tak jak ja, schować się na pustkowiu, uciec w świat literatury i spędzić życie po prostu unikając ludzi i świata, bo to wszystko staje się nie do zniesienia. Ale też czasami, no jest to przysłowie, tak, kropla drąży skałę i czasami, tak jak Mirku, od tego usnaża się zaczęło od ciebie i zwróciłeś uwagę i się zaczęło dziać. Tak samo dzisiaj w Warszawie była pikieta przeciwko wywózkom, obywatele RP zorganizowali, wspólnie też z aktywistami, było też Podlaskie Ochotnicze Pogotowie Humanitarne, byli też studenci z Wydziału chyba Sztuk Pięknych, jeżeli się nie mylę, proszę mi wybaczyć, ale była tam was garstka, mimo wszystko ja nie patrzyłem oglądając zdjęcia, które nadesłał mi i nagrania Piotr Fijałkowski, za co bardzo dziękuję, ale ja po prostu czułem energię i byłem wdzięczny, że wy tam byliście. Chyba tam, jeżeli się nie mylę, Ewa Trojanowska też wypowiadała się w jednym z nagrań Piotrka Fijałkowskiego i tak mówiła, że no, może nie jest nas zbyt wielu, ale że za każdym tam będącym pikietującym stoi setka takich osób jak my, którzy nie mogliśmy tam dojechać. Oczywiście chyba tam politycy do was nie wyszli, wyszła policja, byli też ludzie z pogranicza polsko-białoruskiego i wiem, że były bardzo przejmujące przemowy, też i świadectwa tych ludzi, którzy tutaj byli. Była dziewczyna, którą uratował Karol Cichocki wraz z Mateuszem Rybakiem i kto tam jeszcze był, Karol, z tobą? Czy tam był z tobą Tomek, Ewy? Wtedy? Tak, był Tomek i była ta dziewczyna, chyba z Kamerunu, jeżeli się nie mylę, którą w nocy ratowaliście. Byli też inni ludzie. Ja też wspomnę historię, o której mi powiedział Mariusz, człowiek lasu. Mariusz, który zawiózł do rodziny po przejściach na tym pograniczu polsko-białoruskim lodówkę, jedzenie, to przygotowane przez dobrych ludzi, przez aktywistów i zawiózł chyba też wózek dla dziecka i Mariusz to swoim autem zawiózł do Warszawy, wszedł do tego mieszkania chyba tam, w którym ta rodzina mieszkała, pomógł to rozpakować, wszystko tam, przywitał się, miło było i zauważył, że ten mężczyzna bardzo pilnie, jakoś dziwnie się przyglądał Mariuszowi, ale okej, pewnie było bardzo miło. O, i Karol Cichocki pisze, że było więcej naszych przyjaciół. Ale wracam do tej historii Mariusza. Było miło, Mariusz przyjechał z tą pomocą, zostawił to, wrócił, a ten mężczyzna, głowa rodziny, później pisał do Urszuli Wolfram, z którą też z Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego. Ula jest w kontakcie, Ula tam buduje wspaniałe środowisko aktywistyczne, też i uchodźcze w Warszawie i on napisał do Uli, Mirku, że ta rodzina rozpoznała Mariusza. Że ta rodzina rozpoznała Mariusza, bo Mariusz ich ratował w lesie tutaj na Podlasiu. I Mariusz o tym się dowiedział, jak już wrócił do domu, od Uli. Ula wysyłała mu te wiadomości, które ta rodzina napisała. I to jest w ogóle cudowne, niesamowite. Mariusz już tyle osób odwiedził w lesie i tylu osobom udzielił tej pomocy, że nie pamiętał twarzy akurat tej rodziny. Mariusz, nie teraz, nie za lat 10, pewnie po jego śmierci. Mariusz będzie miał pomniki. O nim będą, jak to się mówią Indianie, o nim będą śpiewać pieśni. On będzie jak William Wallace czy Robin Hood.
ale jeszcze nie teraz. Natomiast, co ja chciałem powiedzieć, wiesz, my w tej naszej garstce ludzi, którzy jakby, jak to się mówi, tu stoimy inaczej, bo inaczej nie możemy i robimy to w oparciu o myślenie, o odruchy serca, o empatię, my wygraliśmy. Ja generalnie wygrałem, tak? W tym znaczeniu, że wiem, że kiedy przyszedł czas próby, chociaż było to trudne, nie bardzo chciałem to robić, ale ostatecznie zrobiłem to, co powinienem zrobić i ty też. My wygraliśmy w sobie. Ale czy myślisz, że takiego Jarosława Kaczyńskiego, czy Donalda Tuska, czy pana Duszczyka to obchodzi? Ty myślisz, że on wie o tym, że myśmy wygrali? On ma to w nosie. Czy myślisz, że ich interesuje to, że ktoś tam pikietuje, bo uważa, że ma rację? Oni mają to w nosie. Wiesz, dlaczego wystąpienie Marcina Lutra w średniowieczu było tak ważne? Bo on uderzył w interesy ekonomiczne Kościoła. Bo gdyby on wyszedł i sobie gadał, to mówiliby gadaj dziadu, ile tam masz siły, kogo to obchodzi. I przyjdzie taki czas w Europie, kiedy pojawi się ktoś, kto po prostu sprawi, że większość ludzi przestanie akceptować to, w czym żyjemy, bo tak funkcjonować się nie da. My nie zbudujemy w ten sposób żadnej cywilizacji, żadna technologia nam nie pomoże, żadne nowe paliwa nam nie pomogą, jeżeli po prostu będziemy wewnątrz przeginili i uczeni do działania w oparciu o zło. I temu, Mirku, było poświęcone twoje expose w Teatrze Wolność. Za moment wrócimy do rozmowy. Przypomnijmy tę makabryczną postać, którą odgrywałeś i którą będziesz odgrywał, i też za moment jeszcze powiemy słów kilka na ten temat. Guten Abend. Nazywam się Amalius Kessler von Reichenbach, SS Obersturmbannführer. Przebyłem bardzo długo drogę do tego, aby stanąć tutaj teraz. I ja tu na Podlasie przybyłem 1942 rok, przepraszam. I jestem aż dotąd. Jak to się stało, to ja będę mówić. Tak naprawdę nazywam się Mirosław Miniszewski i jestem teraz w Teatrze Wolność, gdzie w sobotę i niedzielę odbędzie się przedstawienie, a także expose i rozmowa na temat nowego projektu, książki i spektaklu pod tytułem Mama Fatima, tu stoję, inaczej nie mogę. Jeżeli Państwo zastanawiają się, dlaczego jestem ubrany w te straszne ciuchy i dlaczego mam to wszystko na sobie, to zapraszam w sobotę i w niedzielę. Sobota i niedziela to były te dni, które już minęły, i wtedy właśnie była sztuka Syn na podstawie opowieści Mirka Miniszewskiego wystawiona w Teatrze Wolność, i zaraz po tej sztuce i zarówno w niedzielę i wcześniej w sobotę Mirek wystąpił przed publicznością, przed pełną salą w Teatrze Wolność w stroju SS-mana. Później przeistoczył się w Mirka Miniszewskiego, tego, którego widzicie i znacie. Mirku, czy ten mundur pasowałby dla tych osób, które marzą o powrocie do władzy, które maczały tutaj palce na tym pograniczu? Ja nie po to to zrobiłem. Użyłem tego środka wyrazu, ponieważ wiesz, był taki czas w sztuce, kiedy już wszystko w sztuce było wyeksploatowane i performerzy, żeby zwrócić uwagę, robili kupę na scenie i rzucali tym gównem w ludzi. To dziękuję, że tego nie zrobiłeś. Ale czy już było i dlatego... Nie, to już było, tego nikt nie robi, to na nikim nie robi wrażenia.
Natomiast zdaję sobie z tego sprawę, że wybierając tak radykalny środek wyrazu, który oczywiście jest ironią na najgłębszym możliwych poziomów, wiem, że mogę zwrócić przynajmniej przez chwilę uwagę na swojej osobie i na tym, co chcę powiedzieć, bo wydaje mi się, że kiedy ja zrzędzę w taki filozoficzny, dziaderski sposób, to już nikogo to nie interesuje. Więc po pierwsze, być może dzięki temu więcej ludzi zechce posłuchać tego, co mam do powiedzenia. A do powiedzenia mam to, że my sobie myślimy, że SS-man to jest taki diabeł, który pojawił się jako pewna aberracja i coś niespodziewanego w naszej historii. Nie. SS-man to było ukoronowanie cywilizacji białego człowieka. SS zrobiło to, o czym marzyły wszystkie władze. Stworzyć taką postać, takiego rycerza, takiego scenariusza, który będzie miał absolutną skuteczność w przeprowadzaniu tego, co rząd chce zrobić. Bez żadnych przeszkód. Żeby to było skuteczne, szybkie i takie sprawne. I Niemcy jako ten kraj o tym takim zacietrzewieniu dyscyplinarnym, technologicznym, oni po prostu doprowadzili do najwyższego możliwego poziomu to wszystko, co robiła Europa i biały człowiek od zawsze. I to nie jest tak, bo my się możemy mówić, że SS to byli tacy źli ludzie, no ale byli też dobrzy Niemcy. Nie. Ja mówię, to nie jest tak. My nie możemy sobie zadawać pytania, którzy Niemcy byli dobrzy, a którzy źli. My powinniśmy sobie zadać pytanie, jakie szczęście my mieliśmy jako Polacy, że to my nie doszliśmy do takiego punktu w historii, w którym pojawił się SS-man. Natomiast wydaje mi się, że na obecnym etapie my w bardzo taki subtelny, bardziej taki estetyczny, mniej taki sposób, jak robili to Niemcy, my jesteśmy dokładnie na tej drodze. Bo przecież kim był SS-man? SS-man to był urzędnik, który decydował o tym, kto jest warty przeżycia, a kto nie jest warty przeżycia. Ale jak bardzo to, o czym mówisz w kontekście SS-manów niemieckich z czasów II wojny światowej, ale też nie tylko niemieckich, w jaki sposób to się różni od tego, co się działo tutaj w strefie przygranicza, w strefie, kiedy ona była wyjęta po prostu wyrwana z systemu demokratycznego, jaki powinien w Polsce obowiązywać, gdzie wiemy, że strzelano do ludzi. Ja przypominam, konkretnie jest przypadek Syryjczyka, który wylądował z kulą w plecach. Wiemy o śmierciach, z którymi sami mieliśmy do czynienia. Czym to się różni? I moje pytanie jest takie do polityków, do polityka, do pana Duszczyka, do wszystkich innych. Kim ty jesteś? Kim ty jesteś, że rościsz sobie prawo do decydowania o tym, kto jest wart przeżycia, a kto nie jest wart przeżycia? Kim ty jesteś, taki prawicowy publicysto, który uważasz ludzi z Bliskiego Wschodu za ludzi gorszych? Kim ty jesteś, policjancie, że uważasz, że osoba o brązowym kolorze skóry nie zasługuje na to, żeby jej poszukiwać w lesie, nawet kiedy umrze? Trup człowieka o brązowym kolorze skóry może gnić w lesie miesiącami, bo to jest człowiek gorszy. Kim ty jesteś, że sobie rościsz prawo do tego? Czym się różnisz? Dlaczego uważasz, że jesteś lepszy? Bo urodziłeś się w takim miejscu, w którym mamy taki poziom życia, że możesz sobie siedzieć i z wygodnego, ciepłego miejsca, kiedy jesteś najedzony i masz zasobne życie, możesz podejmować taką decyzję. Kim w ogóle my jesteśmy jako Europa, żeby po tych kilku stuleciach polityki kolonialnej, tego niszczenia, które do dzisiaj trwa Bliskiego Wschodu, ten Bliski Wschód, cała sytuacja na Bliskim Wschodzie, absolutnie cała sytuacja na Bliskim Wschodzie jest spowodowana polityką Stanów Zjednoczonych, Francji i Wielkiej Brytanii, którzy od 100 lat niszczą ten region. Czy na przykład ludzie mają świadomość tego, że cały Bliski Wschód po rozpadzie Cesarstwa Imperium Otomańskiego został zorganizowany jako państwa i kraje utworzone, narysowane na mapie, zostały zrobione przez panią Gertrude Bell, której jedyną kwalifikacją było to, że wcześniej jeździła po tamtych krajach i znała języki.
i rząd brytyjski ją wysłał, żeby ona utworzyła te kraje, żeby ona decydowała, gdzie ma być Syria, gdzie ma być Irak i tak dalej. To jest amatorszczyzna, to było na kolanie robione. I dzisiaj się wycofujemy, że jacy to są straszni ludzie, jak oni są agresywni, jacy oni są brutalni. Przecież człowieku, gdybyś żył w takim miejscu, to byś był dokładnie taki sam, a może nawet bardziej agresywny. Ale to samo przecież zrobiono z Polską, chociażby po II wojnie światowej. To nie my Polacy chcieliśmy przytulić się do Związku Sowieckiego, to w Jałcie przehandlowano nas i umieszczono na dziesięciolecia w bloku państw komunistycznych i ta bieda zaglądała nam do oczu. Bo ktoś narysował sobie taką mapę Europy i uznał, że to będzie dobre, bez w ogóle uwzględniania jakichkolwiek faktów, czy jakikolwiek wiedzy. Ale my Polacy będziemy płakać, ale my Polacy potrafimy płakać, potrafimy narzekać, jak świat nas zostawił. Ja sam, będąc jeszcze na studiach, zbierając truskawki w Anglii, protestując, strajkując ze studentami też z tych państw Europy Wschodniej, bo tam pracowaliśmy, kiedy nam dawano za niskie te stawki i jak Anglicy się dziwili, dlaczego my strajkujemy, bo sami Anglicy nie pracowaliby za takie pieniądze, ale my mówiliśmy, to nasi polscy piloci walczyli o waszą Anglię, wy nas zostawiliście tutaj na łasce Hitlera, a teraz nam zaniżacie ceny za te skrzynki z truskawkami, jak śmiecie. I my zawsze o tym pamiętaliśmy i na każdym kroku wypominaliśmy te krzywdy doznane i zapomnienie przez te państwa Zachodu, które pozostawiły nas na początku na pastwę Niemiec, też i Rosji, a teraz tutaj zobaczmy na YouTube i tam też komentarze są od naszych widzów i ktoś o pseudonimie Dulak pisze, co wy opowiadacie, my jesteśmy zepsuci, a od czego uciekają ci wszyscy ludzie, a od tego samego, od czego my uciekaliśmy. Każdy ucieka, bo pamiętajmy, że tam w tych krajach też są rządy i tam te rządy też się wyżywiają, bo każdy rząd się musi sam wyżywić. Oni uciekają od tych rządów po prostu. Ale chodzi o to, że my po prostu dzisiaj zastanawiamy się, mówi się o tym, że musimy prowadzić taką politykę imigracyjną, która zapewni Europie bezpieczeństwo, że to jest konieczne, że innej drogi nie ma, że stanęliśmy w obliczu takiego zagrożenia, które wymaga zdecydowanych działań. Ja użyję cytatu z Korwina-Mikke. To nie jest kryzys, to jest rezultat. Zapracowaliśmy sobie na to i to jest skutek naszych działań. To sami sobie to zrobiliśmy. Bo najpierw doprowadziliśmy tamte regiony do ubóstwa, rozpadu. Łupiliśmy tam, Wielka Brytania z Iraku i Iranu kradła ropę, praktycznie nie płacąc w ogóle. Kiedy się oni upomnieli o prawa do swojej ropy, to im Wielka Brytania i Stany Zjednoczone zrobiły zamachy stanu, poumieszczały swoich ludzi w rządach. Potem się dziwimy, że tam jest jak jest. To jest rezultat. My jesteśmy sami odpowiedzialni za to. Marlena, Fatyga pisze, oko puszczają do prawicowych, to pewnie w kontekście obecnego rządu, cyniczna gra polityczna, a że są ofiary, kogo to obchodzi, jakąś grupkę ludzi, mają do zagospodarowania parę milionów wyborców PiS i Konfederacji. Agnieszka Wrzaskowska, Włocławek, pozdrawiam, zobaczymy się w piątek, pisze, jako Polacy mamy rozbuchane ego, jesteśmy roszczeniowi jak rzadko, ale chyba to jest też ten gen taki wschodni, bo im dalej na wschód, to jeszcze gorzej wygląda. Tak mi się wydaje. Ale bo ludzie mogą pomyśleć, że ja mam jakieś takie górnolotne plany, oczekiwania. Nie, po prostu mi chodzi o to, że nie mogę zaakceptować dwóch rzeczy. Bo tak naprawdę to się rozbija o dwie rzeczy. Po pierwsze, nie mogę zaakceptować sytuacji, kiedy ktoś robi ze mnie ewidentnie idiotę i traktuje mnie jak idiotę i oczekuje ode mnie, wręcz nakazuje mi być idiotą i łykać wszystko, co dostaję jako informacje kierowane w moją stronę. A drugiej rzeczy, nie mogę zaakceptować sytuacji, w której dokonuje się podziału ludzi na wartych przeżycia i niewartych przeżycia, że wartościuje się ludzkie życie, ponieważ ktoś uznał, że jeden jest lepszy od drugiego.
I nie mogę zaakceptować tego, że jednych zwłok się szuka, innych się nie szuka. Że jeśli ginie mała blond dziewczynka, to szuka jej 5000 osób, a jeśli ginie czarnoskóra dziewczyna, to gnije w lesie pół roku. Nie mogę zaakceptować tego, że wyrzuca się ludzi do lasu zimą bezpośrednio w stronę bandyckiego, mafijnego systemu białoruskiego, gdzie po prostu pół kraju to są bandyci opłacani przez innego bandytę i mafię. I używamy do tego określenia zawracanie. Oczywiście, że ci ludzie tutaj przyjechali, że to jest prowadzona polityka i to jest cały system naczyń połączonych, interesów mafii, tych zdemoralizowanych państw, tamtych krajów, które sobie nie radzą z kryzysem i my, którzy mamy kryzys. Oczywiście, ale czy to znaczy, że my mamy po prostu zachowywać się jak bestie? No nie, ale nawet powiedziałeś o rzeczach prawdziwych, strasznych, o zachowaniu polskich władz w stosunku do ludzi, którzy są tutaj. Ja mówiłem, że moim zdaniem między innymi Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński i reszta osób odpowiedzialnych za te wyrzucanie ludzi, którzy umierali, mają krew na rękach, ale nie wiem, czy Mirku zwróciłeś wczoraj uwagę, bo to chyba wczoraj było, tak, bo już mi się to wszystko miesza, wyjście na wolność Kamińskiego i Wąsika. Co powiedział Wąsik po opuszczeniu więzienia? On powiedział, że on w tym więzieniu odprawiał różaniec, że on się modlił, cały czas się modlił. Jak on tak mi mówił, no bo też i do mnie, tak, do odbiorcy jego słów przez szklany ekran o tej modlitwie, to tak sobie myślałem, jaki to jest egoizm, samouwielbienie. Modlę się, bo siedzę w tej celi skazanym prawomocnym wyrokiem, ale jak właśnie to, o czym mówił Mirek, wybieranie, kto przeżyje, kto nie, kto będzie wywalony do tego reżimowego państwa Łukaszenki, o tym decydował m.in. Maciej Wąsik i jego podwładni i tutaj modlitwa przez gardło, przez myśl nie przechodziła. Dla mnie na takim poziomie, na poziomie jakościowym, bo nie ilościowym, bo nie możemy porównywać ofiar z czasów II wojny światowej do tego, co się wydarzyło tutaj, więc na poziomie jakościowym, ale nie ilościowym. Dla mnie Wąsik i Kamiński to są ludzie tej samej kategorii, co Heinrich Himmler, co Adolf Eichmann, w mniejszej skali, w takiej polskiej, amatorskiej skali, ale to są ludzie o tym samym typie charakterów i tacy ludzie są w całej Europie. To nie tylko u nas. Bo tacy ludzie dochodzą do władzy. Bo zauważ, że dobry człowiek, dobry, uczciwy człowiek nie może iść do polityki, bo po jednym dniu, jeżeli jest uczciwy, prawy i ma swoje poglądy, to po jednym dniu się wypisuje stamtąd. Bo to nie jest świat dla dobrego człowieka. Ale też mówiłeś... Polityka to jest selekcja negatywna. Tam idą ludzie zdemoralizowani, o psychopatycznych skłonnościach, dla których cel uświęca wszystkie środki i to nie przypadek, że tacy ludzie są wszędzie w rządach. Dla mnie czynny polityk to jest człowiek, na którego ja muszę patrzeć z dużą ostrożnością, bo coś jest z nim nie tak. Bo człowiek, który sobie potrafi poradzić w życiu, umie zarabiać kasę, to ma firmę. Na przykład prawnik, który jest dobrym prawnikiem, to ma 10 kancelarii, a niekoniecznie idzie do polityki, bo tam się mało zarabia w porównaniu z tym, co zarabia dobry prawnik. Nie ufam takim ludziom. Ale tacy ludzie, tak jak powiedziałeś, robią z nas idiotów, bo z jednej strony nawet sam przykład Kamińskiego i Wąsika i tej całej zabawy wokół ich osadzenia w więzieniu. Przecież ci ludzie już z wyrokiem, ale tym pierwszym, jeszcze nieprawomocnym, przez 8 lat rządzili polskimi służbami i wdrażali te prawa wywózkowe nielegalne w Polsce i teraz... Mirek powiedział bardzo mocne słowa, bardzo mocne były porównania, ale oczywiście na tę skalę mniejszą polską. I co się teraz dzieje? Z jednej strony obecna władza mówi o nich jako o przestępcach, którzy jeszcze wrócą za inne sprawy, jak to dzisiaj też mówił Tusk, że to się dopiero zaczyna, ta sprawa Wąsika i Kamińskiego. A z drugiej strony te
pushbacki wymyślone i zarządzone przez tych przestępców i tak potępianych przez obecnie rządzących Kamińskiego i Wąsika zostają utrzymane i zostaje wprowadzona taka narracja, o której już też wspominaliśmy, między innymi Duszczyka, o humanitarnych zawracaniach. Pojawia się artykuł haniebny, moim zdaniem Mirka zapewne też, Małgorzaty Tomczak w Gazecie Wyborczej po wyborach, a nie w czasie wyborów. Taka niezależna gazeta, taka niezależna, uczciwa, obiektywna dziennikarka pisze o tym, że prowadziliśmy fałszywą narrację w sprawie tego, co się tutaj działo. Pisze to nie w trakcie kampanii wyborczej, bo wie, że to byłoby nie na rękę Koalicji Obywatelskiej między innymi i to nie był czas na pewno politycznie, żeby wypuszczać tego typu artykuł, ale ten artykuł pokazuje się tuż po wyborach, zaczyna się ferment i tam pada to takie pytanie nawet w tym nagłówku, ja powtarzam ten link, a co jeśli to dobrze, że Straż Graniczna przerzuca migrantów i to później powtarza wiceminister podobnym językiem Maciej Duszczyk. To ja tutaj też niedawno, to chyba wczoraj jeszcze tylko Mirku pozwól, że wrócę, wczoraj była audycja w TOK FM, gdzie nie wiem, tam blisko godzinę chyba z podziałem na series, bo o tym mi mówił Kamil Sylermi i wspominała też Kasia Szatyłowicz z Polsatu. Małgorzata Tomczak z prowadzącym w TOK FM rozmawiali i tutaj otrzymałem od osoby, która słuchała dokładnie tej audycji, cytaty z tej audycji w TOK FM. Kto powiedział, że mówienie, że żaden człowiek nie jest nielegalny, oznaczałoby, że w sumie żadne granice państw nie są potrzebne. Prowadzący tę audycję. Hiszpańskie społeczeństwo nie polaryzuje się. Po pierwsze, nie ma tyle dostępu do treści o migracjach w mediach, poza tym naród wspiera swój rząd. I to miało powiedzieć Małgorzata Tomczak, a wcześniej Cezary Łasiczka. I taka narracja, przecież pod tym wszystkim mogłaby się swobodnie podpisać Anna Michalska ze Straży Granicznej. Więc to wszystko się sprowadza do jednej rzeczy. Kiedy prowadzę z studentami zajęcia z filozofii, zawsze zaczynam od takiej podstawowej rzeczy, bo to jest wiedza, której nam nikt nie przekazuje. Nawet ja tego nie dowiedziałem się na moich zajęciach w czasie studiów filozoficznych, tylko sam do tego doszedłem z literatury. Wiemy od czasów Platona, bo to pada w jednym dialogu, mianowicie, że prawa języka nie są prawami bytu. I my o tej zasadzie kompletnie nie myślimy. W tym znaczeniu traktujemy język i słowa jak rzeczywistość, że jak coś zostanie napisane, zostaje powiedziane, to jakby ma moc stwórczą i jak coś powiem, to tak jest. Prawa języka nie są prawami bytu. Dlatego potrzebujemy do tego, żeby rozumieć rzeczywistość, narzędzi krytycznych w postaci myślenia, logiki, różnych zabiegów, przede wszystkim wiedzy. Tej wiedzy się nie przekazuje ludziom w taki sposób, żeby jej używali. Tworzymy kolejne pokolenia ludzi zawalonych informacjami bez zdolności do krytycznego i samodzielnego myślenia, tworząc społeczeństwo gotowe właśnie na takie zabiegi, bo władza sobie w ten sposób wychowuje ludzi, żeby nie mieć z nimi problemu. Bo takie osoby jak ja w normalnej sytuacji, a czy inaczej, w normalnej sytuacji europejskiej, jeszcze tak 50 lat temu, takie osoby jak ja są do odstrzału natychmiast. Takie osoby jak ty. Takim osobom po prostu ucinano łby, zanim one zdążyły w ogóle dorosnąć. Bo to był problem z takim myślącym człowiekiem, który chodził i mówił i pytał i jeszcze wyciągał wnioski. Na nieszczęście mamy te prawa człowieka, mamy takie różne rzeczy, które pozwalają takim osobom przetrwać. No i tak to jest. Ale jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć. Wiesz, bo tak sobie pomyślałem przed chwilą, że jestem tym wszystkim zmęczony i ja wiem, że w historii były takie przypadki zmęczonych ludzi, którzy rezygnowali z życia z ludźmi i tam jacyś na przykład naukowcy szli mieszkać z szympansami albo gorylami. Ktoś tam szedł i zamieszkiwał z wilkami gdzieś w Ameryce Północnej, w Kanadzie, albo z niedźwiedziami. Albo z delfinem. Ja ci powiem, że albo z delfinem. Ja ci powiem, że ja nawet się już zwierząt boję, bo one też mają swoje poglądy i one mają swoje interesy. Moje koty mnie prześladują trochę. Ja tak też podchodzę do nich z dystansem. Dlatego ja wybrałem chyba po raz pierwszy w historii, jestem z tego dumny, trochę inny taki rodzaj życia. Mianowicie zamieszkałem tutaj w tym miejscu
jestem zupełnie szczęśliwy z tego powodu i powiem ci tak, że w zupełności wystarcza mi roślinność. Do czasu, aż zaczną prosić o wodę, o słońce, o nawozy. Rośliny są najbardziej uczciwe, bo one nie mówią, one się nie poruszają i one do niczego się nie chcą skłonić. Pokrzywa jest uczciwa, bo jak w nią wleziesz, to się poparzysz, jak tam nie leziesz, to się nie parzysz. Tutaj też pozdrawiamy wszystkich widzów, którzy nas oglądają, tego słuchają. Między innymi jest z nami przed ekranem Ewa Schmidt-Mendoza, właśnie ta, która była prześladowana między innymi przez Wąsika i Kamińskiego. Pozdrawiamy cię, Ewa. Ewa jest też moją patronką. Dulak, którego cytowałem, bo przecież tak, napisał w komentarzu, powtarzam, Dulak, co wy opowiadacie, my jesteśmy zepsuci, od czego uciekają ci wszyscy ludzie, a później pisał tak, że przepraszam, Dulak tego nie napisał, proszę to sprostować. No już pan to sprostował, chociaż wychodzi, że jednak te słowa zostały przez pana tutaj wpisane, czy panią. Krzysiek Szymkowicz-Busioł, pozdrawiam cały czas, Bielsk Podlaski, was wszystkich pozdrawiam. Cytuję fragment z myśli nieuczesanych. Ciała niebieskie krążą wciąż po tych samych orbitach, lecz w myśl coraz to innych zasad. Mirku, to chyba cytat dla ciebie. Ja nie mam problemu z tym, że ludzie myślą inaczej. Ja bym wręcz cieszył się, że ludzie mają różnorodność. Ja bym chciał móc rozmawiać z prawicą. Jeszcze kilkanaście lat temu to było możliwe. To nie jest fajne przebywać wśród ludzi, którzy wszyscy mają takie same poglądy i się niczym nie różnią, że nie ma tego napięcia wynikającego z różnicy poglądów. Niestety ludzkie myślenie jest zawodne. My do końca nigdy nie wiemy, czy mamy rację, dlatego potrzebujemy innych ludzi, żeby z nimi rozmawiać i weryfikować pewne rzeczy. Natomiast tego się dzisiaj nie robi. Ale robi się. Znaczy, może nie wszyscy, ale ja wam powiem, jeżeli mogę, bo ostatnio rozmawialiśmy też i w towarzystwie Agaty Kluczewskiej i Agata wspominała o takich dobrych gestach związanych z granicą ze strony nowego rządu i też podawała to jako przykład, że coś się zaczyna dziać, bo zaświeciło światełko. Ja mam na to odpowiedź. Ja wspólnie z Karoliną Bacą-Pogorzelską za rządu Prawa i Sprawiedliwości uratowaliśmy rodzinę, sprowadzając ją z Syrii. Żonę, ojca, dwoje dzieci. My tego sami byśmy nie zrobili. Pomogli nam ludzie z PiS-u. Też się tym chwalili, też wówczas w propagandowych mediach. Jak ja rozmawiałem z politykami z Prawa i Sprawiedliwości w tej sprawie zakulisowo, oni zachowywali się normalnie, jak ludzie. Oni współczuli, byli gotowi do pomocy. Ja wiedziałem, że to dla nich może jest niewygodne politycznie, ale po ludzku doceniałem te gesty, które doprowadziły do uratowania 4 żyć. I to szanowałem. Ci sami ludzie później widziałem, jak mówili o uchodźcach, o migrantach publicznie. Mówili zupełnie coś innego. I zupełnie to było nie po drodze. Ale w życiu takim bez tego krawata, bez tego garnituru politycznego można było z nimi porozmawiać normalnie i zrobić dobre rzeczy. Dlatego może dlatego czas po prostu wypieprzyć te wszystkie krawaty. Niech ludzie po prostu będą sobą. Wiesz, bo z politykami jest prawdopodobnie taki sam problem jak z dziennikarzami. Pamiętasz, jak ja ci powiedziałem na początku naszej znajomości, że ja mam ten komfort mówienia, co mi się żywnie podoba, ponieważ nie jestem... Ale ci tego zazdrościłem. A nawet te listy płac, na których byłem i jestem, jestem w stanie je natychmiast skasować, nie jestem do nich przywiązany. I pewnie podobnie jest z politykami, że my prywatnie myślimy to, ale z drugiej strony system, uwarunkowania ekonomiczne, towarzyskie, polityczne zmuszają nas do prezentowania pewnej linii. Być może trzeba po prostu tą politykę prowadzoną w ten sposób zmienić, w taki sposób, że wszyscy zdejmą krawaty i po prostu będą sobą. I tak trzeba robić, ale też tutaj nie zapominajmy o tych politykach, takich jak Franek Sterczewski, Alicja Łebkowska-Gołaś, Maciej Żywno, Janina Ochojska, Klaudia Jachira, Tomasz Aniśko,
I być może jeszcze, nawet Szymon Hołownia. Ale zobacz, że to są ludzie, którym wyszło w życiu wcześniej coś innego. Oni zostali politykami, ale mogą w każdej chwili wrócić sobie do byłego życia i będą tam szczęśliwi. Po prostu politykiem zostali, bo chcieli coś zrobić. Natomiast cała masa polityków idzie do polityki, ponieważ tam się można dobrze urządzić, że oni z tej polityki już nie mają gdzie wrócić. I dla niektórych koryto się kończy. Dlatego takie osoby, które po prostu mają ogarnięte życie i mogą tam funkcjonować, one idą na chwilę do polityki i mogą mówić, co chcą, ponieważ jak ich tam stamtąd wywalą, to dla nich to nie jest tragedia życiowa. Jeszcze tutaj tak informacyjnie też w kontekście tego, o czym mówimy, między innymi wspominaliśmy Michalską, Mariusz Kurnyta, człowiek lasu, pozdrawiamy Mariusz, przypomina, że 23 lutego rozprawa w sądzie, sprawa z Michalską ze Straży Granicznej. Jeżeli się nie mylę, Mariusz, popraw mnie, jeżeli mnie słuchasz, to jest pozew Mariusza, wspomaga tutaj Mariusza adwokat Krzysztof Nowiński. Pozdrawiamy też Ciebie, Krzyśku, i dziękujemy za wsparcie w sprawach takich prawnych związanych z granicą. Mariusz złożył pozew przeciwko Michalskiej, jeżeli się nie mylę, w sprawie Somalijczyka, którego ratował Mariusz. Nagrywał go w bardzo złym stanie, kiedy był w lesie, udzielił mu pomocy. No dobrze, było ujawnienie, a później Straż Graniczna wrzuciła chłopaka na pakę, kazała mu zrobić okeja i grała tym zdjęciem, mówiąc, że zobaczcie, jak aktywiści oszukują, bo on jest zdrowy, i chłopaka wyrzucono na Białoruś. A teraz właśnie, Mirku, jeżeli mogę, bo ten wątek też mi chodził po głowie w kontekście Kamińskiego i Wąsika, którzy prowadzili głodówkę, byli umierali. Ale gdy wyszli z więzienia pełni uśmiechu, wigoru, nie widać było po nich na szczęście tego ubytku na zdrowiu, tego zagrożenia śmiertelnego tą głodówką, byli w dobrej formie, tak się prezentowali. Czy teraz Straż Graniczna, czy Anna Michalska zrobi zdjęcia porównujące Kamińskiego i Wąsika przed tym więzieniem, po wyjściu z więzienia, czy będzie pokazywała nagłówki z tych mediów prawicowych: umierają, trafił do szpitala, TV Republika zapętliła karetkę wiążącą chyba Kamińskiego do szpitala Ja w ogóle, wiesz, do pani Michalskiej podchodzę jako do pewnego takiego zjawiska, że ja nie wiem, kim ona jest. Ja widzę ten automat, który ona prezentuje, kiedy występuje publicznie. Ja nie wiem, czy ona prezentuje swoje poglądy, czy ona tak myśli, czy nie myśli. Prawdę mówiąc, mało mnie to obchodzi. Ona jest pewnym takim, ona wygląda jak taki robot, który po prostu powtarza pewne zdania. Być może dużo zarabia, może ma jakieś kredyty, musi to robić, nie wiem. Chodzi mi o to, Awansowała. Załóżmy, że pani Michalska zostałaby skazana przez sąd za to, co zrobiła. No i co? Mamy precedens i na drugi dzień pan prezydent powie, że ona jest niewinna i zrobi jej ułaskawienie. No właśnie. A przypomnijmy, że też prezydent ułaskawił Ogórek i Ziemkiewicza. No dobrze, ale widzisz, bo ja mówię, to ułaskawienie, które stosują prezydenci, ono jest wypaczone, ponieważ to, kurczę, nie chodzi o to, że prezydent uznaje, że nie zgadza się z wyrokiem sądu i po prostu ułaskawia osobę. Ja byłem kiedyś przy takiej procedurze blisko osoby, która ubiegała się o procedurę ułaskawienia pewnego człowieka przez Aleksandra Kwaśniewskiego, i wiem, jak ta procedura polegała. To nie chodziło o to, że prezydent uznał, że on jest niewinny. On po prostu chciał pomóc też temu człowiekowi z uwagi na większe dobro, żeby nie musiał siedzieć w tym więzieniu, bo interes publiczny, interes jego rodziny i w ogóle jego wskazywał, że można to zrobić. Natomiast to, co robią prezydenci ostatnio, to jest takie jakby, że prezydent jest takim jakby super sądem, że on uznaje, że jeżeli on prywatnie myśli, że ktoś jest niewinny, to go ułaskawia. No tak nie może być. Ale zwłaszcza, że on tak myśli zawsze i wszędzie o swoich przyjaciołach Kamińskim, Wąsiku. Procedura w ogóle ułaskawienie jako procedura prawna powinna być w ogóle usunięta z prawa. Albo zagrajmy w otwarte karty, bo w otwarte karty w takiej samej sytuacji gra białoruski dyktator Aleksander Łukaszenka. Niedawno pojawiła się informacja, na początku stycznia, tutaj otworzyłem stronę gazety.pl, informującą o tym, że Aleksander Łukaszenka podpisał specjalną ustawę, która gwarantuje zarówno jemu, jak i jego rodzinie dożywotni immunitet. Głowa państwa po odejściu z urzędu, zgodnie z ustawą, ma otrzymać państwową nieruchomość jeszcze. To samo.
ignorowanie faktu, że prawa języka nie są prawami bytu. Po prostu nie na tym polega prawo, że ono stwarza rzeczywistość, tylko prawo polega na tym, że reguluje wzajemne relacje między ludźmi. Kto tego nie rozumie, po prostu nadużywa tego. Prawo to nie jest magia. Prawo jest dla swoich, tak się okazuje, i stąd też tytuł naszego programu Żyjemy w chaosie. I rzeczywiście... Ale zobacz, jak ten system był w Polsce źle zaprojektowany, że można było to zrobić. To jest coś absolutnie nie do pomyślenia, na przykład w warunkach rzeczywistości amerykańskiej. Mają tak skonstruowany system... Człowiek bizon w więzieniu, tak? Człowiek bizon w więzieniu z Kapitolu. No tam jeżeli, no tak, no ale chodzi o to, że po prostu ten system został źle zrobiony. Nie wiem, czy ktoś to celowo zrobił. Ale z drugiej strony, Mirek, ale z drugiej strony jest zagrożenie, że Trump, a dla niektórych nadzieja, że Trump wróci do władzy. Czyli on też tam za pazurami. I wiesz co, może ten Trump dojdzie do władzy, może dzięki temu to wszystko wreszcie się rozpadnie, pieprznie i będzie można od nowa wszystko budować. Ja już nie jestem przeciwny, mam swoje lata. Szkoda mi tylko tych dzieciaków, które teraz żyją. Być może będziemy świadkami, jak to wszystko się rozpadnie i to będzie wszystko tworzone od nowa. Nie będzie mi żal tego świata. Mirek, już jesteś sędziwym wiekowym człowiekiem, masz 50 na karku i ty możesz się żegnać. Piotrek, ja jestem po prostu zmęczony. Ale Mirek, ale ja jestem zbyt piękny i młody, by umierać w tak młodym, tak ja szybko. wiem, to nie chodzi o to, że... Ale przecież to nie znaczy, że ja umrę. Co ty? Ja też się umiem wyżywić, tak jak rząd. Wyżywiam się od 50 lat. To nie tylko oni umiem. Nie tu, to tam. Nie drzwiami, to pode drzwiami. Tak, chodzi naprawmy to, ludzie, naprawmy to. Chodzi o to po prostu, że ja nie jestem... Wiesz, istnieje coś takiego, ja jestem przyzwyczajony jako, funkcjonuję w tym środowisku akademickim. Istnieje coś takiego jak zasada domniemania racjonalności. To znaczy, jeżeli ktoś ze mną rozmawia, to ja zakładam, że on traktuje mnie poważnie, że on przyjmuje moją argumentację, a ja jego. I jeżeli on mi albo ja jemu wykaże błędy w rozumowaniu, a są narzędzia, które pozwalają zweryfikować, czy coś jest prawdą, czy fałszem, to my sobie z tej rozmowy coś razem wyniesiemy i możemy coś więcej zrobić. Natomiast to jest na takiej zasadzie, że ja komuś mówię, słuchaj, mylisz się i pokazuję ci 10 przykładów historycznych, 10 argumentów logicznych, metodologicznych, a on mówi, ten Miniszewski to jakiś idiota jest. No to jak ja mam? Wiesz, rozmowa polega na tym, że ludzie, powiedziałem to też niedawno i przypominam, na czym polega demokracja, prawdziwa demokracja. Demokracja to jest taki system, w którym ludzie, którzy są od siebie radykalnie różni, nawzajem gwarantują sobie równość do tego, żeby być innymi. Po prostu na tym polega demokracja, że akceptujemy swoją inność i nasza równość polega na tym, że ja mogę sobie być radykalnie inny od ciebie i w tym jesteśmy równi. To nie polega na tym, że wszyscy mamy być, od jednego. Naszej być biali. Rozmowy. No. Szanujmy się, bo możemy być inni, ale szanujmy się, rozmawiajmy i przestrzegajmy prawa, żeby to prawo było też dla każdego takie same. No, mam nadzieję, że po prostu istnieje jakaś grupa ludzi, którzy jeszcze cenią sobie szczerą rozmowę, nawet jeżeli się nie zgadzamy. Ja zakładam, że w niektórych kwestiach mogę się mylić. Jestem otwarty na rozmowę, ale nie zgadzam się do tego, żeby robić ze mnie idiotę i żeby gwałcić moje poczucie elementarnego ludzkiego humanitaryzmu, odruchu serca, empatii, bo po to mamy to. Ta dobroć w nas jest zaprogramowana właśnie w ten sposób i żadne prawo, żadna ideologia, żadna manipulacja tego w człowieku, który myśli i ceni sobie to dobro, nie jest w stanie zabić. I żadna lista płac nie powinna człowieka skłaniać do tego, żeby być kanalią. Jeżeli ktoś jest kanalią dlatego, że jest na jakiejś liście płac, to strasznie mi przykro i strasznie współczuję takiej osobie.
Nie chcę psuć tych wspaniałych myśli, wspaniale wypowiedzianych przez Mirka. Agnieszka Wrzoskowska też podsumowuje, Mirku, to jak mówisz, nigdy nie słyszałam piękniejszej definicji. Krzysiek Szymkowicz-Busioł, ten właśnie z Bielska Podlaskiego. Krzysiek do mnie dzwonił po tych programach, które z tobą robiłem, po tych rozmowach i mówił, że chciałby się z tobą poznać, rozmawiać. I Krzysiek napisał, że gdybyś się z tobą znał, bylibyście kumplami. Mirku, weź do Krzyśka, tam się odezwij i połączę was, pogadajcie. To jest bardzo mądry człowiek. Przecież ja jestem na Messengerze, ja jestem otwarty, ciągle do mnie jacyś ludzie piszą, ja mam na całym świecie znajomych, których nigdy fizycznie nie widziałem, a bardzo się kumplujemy i nawet ostatnio spotkałem takiego człowieka, z którym naprawdę czujemy się jak kumple od lat, ale tylko wirtualnie, nigdy się nie widzieliśmy fizycznie, ale ja jestem otwarty, jeżeli ktoś do mnie chce napisać, to ja zapraszam, bardzo byłoby mi miło. Piękne, mądre słowa, Mirku. Anna Paździejewska. To, że sobie cenię roślinność i że wolę roślinność od ludzi, to oczywiście jest tylko trop literacki. Ja też potrzebuję ludzi i też potrzebuję kontaktu z normalnymi ludźmi, tak jak każdy. A wy możecie też z Mirkiem się skontaktować poprzez jego literaturę na stronie wewsiobok.pl. 2 książki Mirka, które już są gotowe od jakiegoś czasu i są chętnie czytane. Opowieści ze wsi obok, Różnia i inne opowieści ze wsi obok. Możecie skontaktować się z Mirkiem, nabyć tę książkę bezpośrednio od autora, czym też wesprzecie twórczość Mirka, bo Mirek teraz intensywnie pracuje nad kolejnymi książkami, między innymi nad Mamą Fatimą Tu stoję, inaczej nie mogę. To będzie książka poświęcona między innymi, chyba głównie pograniczu, ale też kondycji człowieka i też chyba Mirek pokaże, jak ta historia zatacza koło. I chyba niektórzy się uczą na tej historii, niektórzy muszą się jeszcze nauczyć. Pamiętajcie też o Patronite Mirka Miniszewskiego, patronite.pl/Miniszewski. Pamiętajcie o Patronite kanału Czaban robi Raban, patronite.pl/Czaban robi Raban. To dzięki moim patronom mogliśmy tutaj z wami się spotkać. Oczywiście dzięki uprzejmości też Mirka, który, przypominam, zadzwonił do mnie. Dziękuję ci, Mirku, w ogóle, że do mnie tak dzwonisz i tak rozmawiamy i się dzielisz swoimi mądrymi myślami, a że ja nie jestem skąpy, nie jestem samolubny, chciałem się podzielić Mirkiem z wami, zaprosiłem Mirka, Mirek jest, rozmawia, wspaniałe rzeczy opowiada, formułuje precyzyjnie to, o czym my nawet może nie zdążylibyśmy jeszcze pomyśleć, ale później do tego też dochodzimy i dziękuję ci, Mirku, za twoje przemyślenia, za twoją wiedzę, za twoją wizję, za to, jakim jesteś człowiekiem. Jeszcze 2 zdania na koniec do widzów. O, Krzysiek się z tobą żegna. Dobry program, czekam na kolejne. Ja chciałbym powiedzieć, że znamy się ponad 2 lata i jesteś jedną z takich ważniejszych osób w moim życiu i strasznie się cieszę z tego, że jesteś, że cię poznałem. A propos tego jakby tych twoich patronów, jakby oni ci zapewniają tą listę płac, tak, w tym znaczeniu, że nie masz nad sobą wydawcy, który może ci zakazać mówić to, co czujesz. Nikt za mnie nie wybiera tematów, które mam realizować. Jeżeli chcę mówić codziennie o granicy, o tym, co tutaj się dzieje, to codziennie będę o tym mówił. Dziękuję wam wszystkim. Teraz pomyślmy sobie, co by z nami przy tej technologii, tych możliwościach, co by zrobiła z nami władza, jakakolwiek na świecie, gdyby nie wolność, którą zapewnia nam internet. Też taka ta wolność dozowana, bo program o Palestynie na Facebooku został skasowany. Ale dobrze, to tam oczywiście się zdarza, ale generalnie mamy możliwość funkcjonować w obiegu medialnym poza tymi reglamentowanymi mediami. Pamiętajmy, że jeszcze za komuny były tylko radio, telewizja, a nawet papier był reglamentowany i nie można było sobie wydać książki, jak się chciało, bo trzeba było mieć zgodę władzy na to. Jan Piński, który od czasu do czasu zaprasza mnie do swoich programów, który zrobił oszałamiającą karierę na YouTubie takimi rozmowami, zwłaszcza z Tomkiem Szwajgertem. Oni punktują PiS niemiłosiernie, mają w tym też swój interes, którego nie ukrywają i mają olbrzymie zasięgi, olbrzymią widownię i Janek Piński pisze, że on nie wie, kiedy się ktoś połapie, że to właśnie to jest ten rozsiewnik myśli różnych i kiedy ktoś tego w końcu zabroni. Myślę, że to jest tak na szczęście ci ludzie, którzy tworzyli ten system, a mniej więcej znam historię powstania internetu i tak dalej, to jednak byli ludzie o wolnych, anarchistycznych duszach, to jest tak zaprojektowane, że nie bardzo da się to wyłączyć, wiesz?
Trzeba by po prostu wszędzie, trzeba by wysterylizować świat i wszędzie atomówki na te serwery zrzucić. Nie da się tego zatrzymać. Alleluja i do przodu. Pamiętajmy, że Marcin Luther też mógł wywrzeć taki wpływ na Europę, ponieważ to był czas, kiedy pojawił się druk książki. Trzymajcie się. Wiedza jest kluczowa. Wiedza kluczowa, dlatego Mirku czerpiemy z tego, co ty przeczytałeś i czym się dzielisz. Dzięki wielkie. Niech ciebie tam te bagno w Charkawiczach nie pochłonie. Zawsze masz obok Kasię Mazurkiewicz-Bylok, Bartka, dzwonisz, przyjeżdżają też, no, ten mój dawny kolega też, którego z tej wsi... Koma? Ten, który przychodzi... Komba, pozdrowienia dla Komby, pozdrowienia dla was wszystkich, dla widzów Czaban robi raban i na Facebooku, i na YouTubie. Dobrej nocy wszystkim, zaraz północ, zaraz duchy, co się wydarzy jutro? Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik na wolności w objęciach prezydenta Andrzeja Dudy. Będzie się działo, Donald Tusk nie składa broni, będzie kotłowanina, ale nie zapominajcie przy okazji tej kotłowaniny o pograniczu. Dzięki Mirku, dobranoc wszystkim. Dziękuję bardzo, dobranoc. Oceń wideo, zasubskrybuj kanał, włącz powiadomienia. Honorowym patronem kanału Czaban robi raban jest Piotr Nagłowski. Emil Hakim Al-Sammaraj. Wszystkie reportaże i programy na kanale Czaban robi raban mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. To dzięki wam mogę planować swoją pracę dziennikarską, wyjeżdżać na zdjęcia, montować wideo, kupować niezbędny sprzęt filmowy i oprogramowanie, poświęcać swój czas na weryfikowanie informacji i publikowanie materiałów prasowych. A grono moich patronów tworzą Paweł Pacyński, Beata Piechocińska, Maciej Reputakowski-Madej, Arwo, Jerzy Machnikowski, Miszka Otlowski, Witold Ściślak, Małgorzata Staszewska, Kornik BP, Małgorzata Kłoszewska, Arkadiusz Malewicz, Anna Smenda, Karol Stańczyk, Anna Guzek, Agnieszka Wrzaskowska, Majka Duczko, Tobi, Fadi Al-Kadim, Dariusz Cygert, Anna Godlewska, Jacek Majchrzak, Janusz Gierucki, Adam Myk, Ewa Szczepankiewicz, Maria, Agnieszka Barszczewicz, Teresa Fulbiszewska, Beata Walatek, Roland Chojnacki, Ewa, Basia Esz, Wiesława Grecka, Agnieszka Kurzyńska, Paweł Smater, Janusz Bójko, Małgorzata Kundzicz, Agata Pelczarska, Łukasz Kostka, Wiesław Treszczotko, Michał Krysa, Ala Fila, Adam Czarny, Generatyk Janus, Urszula Keczma, Marianowska, Robert Więckowski, Anna Langowska, Marek Durski, Piotr Strychalski, Stanisław Baran, Ścibor, Andrzej Dunaj, Anna Dormajer, Katarzyna, Piotr Celiński, Rafał Krzyśków, Beata Sujka, Dorota Podgórska, Agnieszka Bajda, Tomasz Zduński, Andrzej Marszałek, Prewit, Robert Smaga, Paweł Pacyński, Alina Geniusz-Siuchnińska, Tomasz Szczechowiak, Jacek, Krzysztof Dziedzic, Katarzyna Dąbek, Adam, Magdalena Bejfus, Jola Barabasz, Maciej Śliwa, Ewa Kafarska-Pietrasik, Marzena Potepa, Marzena Jaszczak, Jolanta Tomczak, Lucyna Kielmińska, Jadwiga Jędryjas, Agnieszka Będkowska, Piotr Borowski, Adrian Tylczyński, Krystyna Lasota, Małgorzata Staszewska, Anna Pasikowska, Stanisław Choeft, Marcin Pankał, Anita Poddębniak, Antoni Komasa-Lazarkiewicz, Vanessa Stolarek, Piotr Szyndlarewicz, Bożena Nowak, Gosia Walkowiak, Joanna Niebieszczańska, Kasia Skakki, Darek Łankowski, Piotr Sujka, Ania Pieńkowska, Katka Mazurczak, Krzysztof Biniarz, The Jacker Roslonek, Błażej Marciniak, Jolanta, Dariusz, Paweł Gąsior, Anna Kopydłowska, Arkadiusz Malewicz, Krystyna Kozioł, Helena Szlezak, Marek Hanowski, Jacek i Anna Czernuszenko, Marta Springer, Ewa Łabus, Piotr Jędrychowski, Wioletta Chrost, Krzysztof Rudnik, Ela Sok, Dariusz Pypłacz, Beata Danilewska, Maciej Żurek, Genowefa Nowak, Maria Szyszko,
Alicja Kowalik, Hanna Kotowska, Jakub Bielikowski, Joanna Tyszczuk, Jacek Chlebowski, Dorota Lubiewska, Katarzyna Zaręba-Niedźwiecka, Olga Łojewska, Jasu, Dawid Weisbrot, Bogna Badowiec, Dorota Dowgiel, Anna Mrowiec, Paweł Gliwny, Joanna Karbowska-Bebel, Aleksandra, Wioletta Mikołajczyk, Joanna Marciniak, Marlena Fatyga, Agata Drummond, Joanna Poziemska, Sandra, Marta Leśniak, Agnieszka R. Jobda, Basia Madej, Katarzyna Więciorek, Arwo, Aleksandra Lipowska, Wawrzyniec Mąkinia, Marcin Pyrzyk, Farea Feind, Natalia Borysławska, Patrice Senekal, Ewa Tarasewicz, Bartosz Romanek, Maciej Handzlewicz-Wacławek, Gosia Adamczyk, Irma Czerwińska, Ewa Zwierzyńska, Małgorzata Pietrowska, Blandyna Domagała, Agnieszka Wolska, Renata Gorzowianka, Małgorzata Szczykała, Iwona, Agnieszka Grondas, Tomasz, Piotr Dąbek, Wioletta Wojtasiak, Aga Lys, Adhina Jędrzejczyk, Beata Piechocińska, Kasia Kruszewska, Marta Sikora, Magdalena Babral, Mieczysław Lackowski, Tomasz Białecki, Grażyna Przybyszewska, Basia Andrysiak, Tomasz Niechoda, Aneta Nowicka, Paweł Podkościelny, Dariusz Grochal, Hubert Zadrożny, Krystyna Ostrowska-Cichocka, Katarzyna Pasek, Ola Okońska, Agata Sulikowska-Dejena, Zofia Malcher, Dorota Gabała, Agnieszka Laska, Ania Rabczyńska, Monika Uziębło, Mateusz Myśliwski, Małgorzata Majewska, Anna Mazan, Ludmiła Śliwieńska, Małgorzata Maj, Andrzej Klos, Anna Domanowska, Wiola Hitro, Maciej Jasiuczenia, Ewa Schmidt-Mendoza, Marita Adamska, Anna Oryńska, Weronika, Barbara Pomorska, Tomasz Czech, Karolina Górecka, Magda Zielińska, Anna Smęda, Wojtek Buczyński, Joanna Przewłocka, Kryśka Zdziechowska, Michał Kowalówka, Magda i Marek z Torunia, Katarzyna Mielec, Wojtek Trzciński, Michał Słowik, Justyna Rochon, Klara Półmrok, Iza Brodnicka, Magda Górak, Anita Głowińska, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Agata Bonenberg, Gosia Drozd, Katarzyna Szatyłowicz, Anula Dmytruszyńska, Magdalena Klemensowicz, Magda Czarkowska, Marta Wieszczycka i Ewa Wdowiak. Dziękuję również tym, którzy na portalu Buy Coffee postawili mi symboliczną kawę, tym samym wspierając moje niezależne dziennikarstwo. A w taki sposób w styczniu wsparli mnie Hanna Kenik, Ula Moszczyńska, Olga Górniak, Justyna Toledo, Iwona Ko, Anna Radziszewska, Agnieszka, Barbara Pomorska, Teresa Karbowska, Ewa Kafarska-Pietrasik i Ewa Stachura. Wszystkim Wam również dziękuję z całego serca. Jesteście częścią redakcji Czaban robi Raban. Do usłyszenia i do zobaczenia.